Tak, no dzisiaj taki temat dość trudny, bo związany z jednej strony z pozostawieniem grzesznego życia. Tutaj internauta przeżył ponad 20 lat. Tak. Po ponad 20 latach się nawrócił dzięki miłosierdziu Bożemu, tak to ładnie zaświadczył. No i był u spowiedzi, pojednał się z Panem Bogiem, ale pozostają wyrzuty sumienia. Tak, no czyli z jednej strony wiemy, o co chodzi, nie? Że to życie jest pożegnane, ale właśnie człowiek ma świadomość, że tam tyle wyrządził zła, że jakoś chciałby to naprawić już tu na ziemi, no i bardzo dobrze w sumie. Jak napisał, mówi, popełnił chyba wszystkie grzechy oprócz zabójstwa, więc... No, także jakby ta możliwość tutaj naprawiania szkód, które wyrządzamy, jest kapitalna. No od tego jest też czas, abyśmy nauczyli się kochać i tu chodziło o jakieś uczynki miłości. Pewnie, bo to trudno jest tak odpowiadać nie znając człowieka. Ja bym przede wszystkim na początku poradził w takiej sytuacji, kiedy to sumienie jest na tyle wrażliwe, że w ogóle myślimy o tym, aby to zło wyrządzone naprawić. Żeby znaleźć... Tak, stałego spowiednika, tak, to kierownika znaczy, duchowego. żeby nie przegiąć, bo ktoś powodowany wyrzutami sumienia może na taką sobie pokutę narzucić, że właściwie nawet sam się w tym wszystkim zatraci. Ja pamiętam, jest taka piękna scena z filmu Misja, gdzie po zabójstwie brata wraz z jezuitami udaje się właśnie ten bratobójca, ciągnie za sobą ogromną sieć pełną żelastw, pełną zbroi, broni, zresztą on białą bronią też go zabił. Jest taki moment, gdzie on to targa taką wielką górę w ramach właśnie pokuty za to, co zrobił, i ten jeden z jezuitów w pewnym momencie, już takiego jego wyczerpania, odcina mu to całe żelastwo, to wszystko leci tak właśnie w rzekę i tak dalej. I to też chodzi o to, żeby mieć takie umiarkowanie, ktoś to by czuwał nad tym, żeby faktycznie nie... Chociaż z drugiej strony są ludzie, którzy zmieniają absolutnie swoje życie, idą na przykład do ubogich, poświęcają się w ramach jakiegoś wolontariatu, w formie jakiegoś takiego aktu miłosierdzia względem innych. To bym proponował te szczegóły, w jaki sposób to jednak konsultować z kierownikiem duchowym. Jeżeli no, ta osoba pragnie podjąć rzeczywiście jakieś radykalne tak. działania, no bo w zwyczajny sposób to taką formą zadośćuczynienia no jest po prostu porządne życie, tak? Porządne akty miłości, takiej codziennej troski o drugiego człowieka, troski o ubogich. Pewnie, że w historii różne rzeczy się działy, a mianowicie no, osoby pokutujące nawet fundowały klasztory, fundowały kościoły, żeby jakoś wynagrodzić za swoje grzeszne życie. No byśmy też kilka pomysłów jeszcze mieli. No oczywiście żartujemy tak, sobie. Tak. Ale no, właśnie chodzi o ten umiar pewien, prawda? Znaczy razy umiar, roztropność, mądrość, bo we wszystkim, tak, nawet w pokucie musi być. Tak. Oczywiście, bo tutaj równie dobrze to może być kwestia na przykład, no nie wiem, można poprzez większą jakieś zaangażowanie w życie modlitwy, czyli ktoś na przykład powie sobie, to ja w ramach takiej pokuty niech raz na tydzień idę na mszę świętą wynagradzającą Panu Bogu, nie? Pierwsze piątki wynagradzające sercu Jezusowemu, prawda? Pierwsze soboty wynagradzające pokoranemu sercu Maryi. Te pomysły są tak przeróżne. Tak. Ja też właśnie słyszałem o takim przypadku, gdzie był mężczyzna, który no sporo grzechów popełnił związanych właśnie z nieczystością, lekowały się te grzechy na łóżku, to w ramach pokuty, jakiegoś umartwienia miał taki okres, gdzie on powiedział, że on nie chce spać właśnie na łóżku, on spał na podłodze. Może z tego się można śmiać i w jakiś sposób pokazać, że on dziwaczył, ale on tak czuł, że on po prostu tyle się złego dokonało, że on chce właśnie doświadczyć jakiejś niewygody, jakiegoś takiego odcięcia się od tego i w ten sposób próbował również i takim aktem pokutnym, nie? Bo ludzie kiedyś wiadomo odejmowali sobie czegoś od ust, tak, umartwiali się, no on tak na to zareagował. Także tu bym, po prostu chodzi o takie światło oczy miłości, natomiast jeżeli chodzi o tę jakby skalę tego uczynku pokutnego, to by proponował, aby faktycznie z kimś to rozeznać, mądrym, który będzie również nas znał i temperament możliwości, żeby też trochę nie przesadzić, nie? Bo z jednej strony świetnie, że ktoś chce i bardzo dobrze i prawdopodobnie to nie jest jakby stan taki często spotykany, że ktoś w ogóle myśli o odpokutowaniu za swoje grzechy, ale z drugiej strony diabeł może to również wykorzystać i zniszczy człowieka. W pychę go może wepchnąć jeszcze. Właściwie wszystko. Że w pychę, a z drugiej strony zamiast się rozwijać, to on go wyniszczy absolutnie, nie? A więc mądrość, roztropność w tym wszystkim też jest ważne, ale oczywiście wszystko robić z miłością. Także mówię, ofiarować tej intencji, nie? To często powtarzamy, a to co jest czasami niezwykle trudne, a mianowicie takim wynagrodzeniem jest
porządne, dobre, uczciwe, sprawiedliwe życie na co dzień. Te codzienne uczynki miłości, codzienne uczynki miłosierdzia wobec drugiego człowieka. To jest czasami tu, bo naprawdę czasami łatwiej zrobić wielką akcję, tak? Jednorazowo coś. Inoros. Tak, a potem, no właśnie, a ta codzienna praca, prawda? Ta codzienna troska o drugiego człowieka, to jest czasami niezwykle trudne. I do tego zachęcamy. No. Do dobrego życia na co dzień. Pokój dobro. Pokój dobro. Trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu sług do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiecie. Idźcie, chodźcie